Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na warsztatach dla nauczycieli prowadzonych w ramach projektu Partnership for Science Education. Tytuł tych warsztatów brzmi Nauczanie przez odkrywanie, czyli zdrowie publiczne we współczesnym świecie. Warsztaty te prowadzone są w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską, w ramach grupy projektów Horyzont 2020. Ja się nazywam Eliza Rybska i poprowadzę pierwszą część warsztatów właśnie związanych z implementacją idei nauczania przez dociekanie i generalnie podstawowych filarów, które realizujemy w ramach projektu PAWSE. Sam projekt PAWSE, jak powiedziałam, jest projektem, który uzyskał finansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Ja jeszcze może się tylko przedstawię. Nazywam się Eliza Rybska i jestem profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownikiem Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody. Natomiast cele całych warsztatów obejmują takie punkty jak przedstawienie informacji o projekcie PAWSE, o jego celach i roli szkół w tym projekcie, zapoznanie uczestników z platformą PAWSE dla edukacji STEM. Tu są dwie platformy, Fotodendro PAWSE, czyli pula zasobów dydaktyczno-informatycznych dla nauczania o zdrowiu publicznym, oraz platforma IMI, która jest wirtualnym pokojem do edukacji online, czy edukacji, która może być wzbogacona przez środowisko wirtualne. Czwartym celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do aktywnego udziału w platformach PAWSE, zasobach i działaniach upowszechniająco-komunikacyjno-eksploatacyjnych. Kolejnym jest zapewnienie szkolenia w zakresie uczenia się opartego na Inquiry-Based Science Education, aby zapewnić pomyślną realizację scenariuszy i szkolnych projektów badawczych oraz uwidocznienie wartości otwartego podejścia szkolnego dla rozwoju odpowiedzialnego, aktywnego obywatelstwa, wiedzy osobistej i społecznej, odpowiedzialności za zdrowie publiczne. W mojej części warsztatów skupimy się na takim wprowadzeniu do projektu. Powiemy kilka słów o tym, czym jest nauka. Przedstawię Państwu istotę nauczania opartego na dociekaniu. Zastanowimy się też, czym jest aktywność edukacyjna i czym jest rusztowanie dydaktyczne. Poznamy strukturę argumentu. Zastanowimy się też i pokażę Państwu propozycje warsztatów związanych z modelami i modelowaniem oraz powiemy o kwestiach społeczno-naukowych. Sam projekt PAWSE. Skąd się wzięła nazwa PAWSE? Jest to akronim od słów Partnership for Science Education. Jest to projekt edukacyjny, który zajmuje się wyzwaniami zdrowia publicznego. Został zatwierdzony w ramach konkursu Horyzont 2020 Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa w temacie otwarte kształcenie i współpraca w zakresie edukacji naukowej i przyrodniczej. Projekt trwa od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2024 roku. W projekcie bierze udział 10 instytucji z 4 krajów, najwięcej z Portugalii, 2 instytucje z Grecji, 1 z Cypru i 1 z Polski. Projekt PAWSE wykorzystuje tak naprawdę narzędzia edukacji naukowej, czyli Science Education, jako taki instrument, który zapewnia obywatelom, uczniom, jako przyszłym pełnoprawnym obywatelom wiedzę, narzędzia i umiejętności do tego, żeby mogli podejmować świadome decyzje dotyczące ich zdrowia. Zatem zakładamy, że projekt przyczyni się do przygotowania społeczeństw czy społeczności do zmniejszenia ryzyka występowania chorób zakaźnych i epidemii poprzez skupienie się właśnie na takich czynnikach ryzyka, czynnikach, które są istotne dla stanu zdrowia jednostek,
ale także na promowaniu takich zachowań profilaktycznych, które mogą przyczynić się do większej liczby wykształconych osób w danej społeczności, które posiadają bogatszą wiedzę na temat zdrowia. Ponadto zakładamy, że projekt przyczyni się do nawiązania takich partnerstw między szkołami a społecznościami lokalnymi zgodnie z ideą open schoolingu, czyli otwartej szkoły, i że przygotujemy szkoły bardziej do prowadzenia dyskursów publicznych, właśnie między innymi przez to, że w ramach tutaj zajęć proponujemy Państwu aktywności związane z argumentowaniem. Zatem cele PAWSE zakładają takie elementy jak zwiększenie poziomu wiedzy naukowej i gotowości społeczności na wyzwania, jak zaangażowanie partnerów w wysiłki, które mają na celu wzbogacenie edukacji naukowej, technologicznej, matematycznej, o kwestie zdrowia publicznego, jak zwiększenie kompetencji uczniów do angażowania się w uczenie się, które jest aktywne, które jest oparte właśnie o metody czy strategie Inquiry-Based Science Education, że będą tu tworzone takie partnerstwa, współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami, ekspertami, ośrodkami badawczymi, jakimiś muzealnymi, czyli że tak naprawdę edukacja wyjdzie poza mury szkoły, czyli ta idea otwartej szkoły jest tutaj bardzo mocno promowana, tak? Zależy nam na takim integracyjnym środowisku edukacyjnym, środowisku, w którym będą formalizowane różne formy współpracy, które mają na celu realizację różnych form edukacji w szkołach, ale także poza szkołami. W ramach projektu opracowaliśmy szereg scenariuszy edukacyjnych. Każdy z tych scenariuszy zajmuje się konkretnym tematem zdrowia publicznego. Każdy zawiera wskazówki dla nauczycieli, zawiera sekwencje zajęć dydaktycznych, czyli aktywności, które są też wspomagane technologią. Obejmuje narzędzia oceny formalnej i podsumowującej. Tu między innymi w części scenariuszy, które są również dostępne w języku polskim, znajdują się zadania typu maturalnego. Część z nich to są zadania, które występowały na egzaminach maturalnych, a część jest tu naszych autorskich które powstały na potrzeby realizacji tego projektu. I każdy z tych scenariuszy udostępnia propozycje problemów i instrumenty do projektów uczniowskich, dlatego że każdy z tych scenariuszy, zwłaszcza te, z którymi chcielibyśmy Państwa zapoznać, są napisane w takiej strategii problemowej, czyli każda aktywność, która jest proponowana na zajęciach, zaczyna się od pytania problemowego, na które poszukujemy odpowiedzi poprzez realizację tej konkretnej aktywności. Jakie są tematy scenariuszy? Tematów jest bardzo dużo, wszystkie są dostępne w języku angielskim, począwszy od zagadnień zdrowego odżywiania, przez szczepienia, problem szkodliwości palenia papierosów, historia pandemii, ale są też takie tematy jak modelowanie 3D, matematyczne reprezentacje, czy sposoby rozprzestrzeniania się patogenów bardziej od strony fizycznej. Natomiast ze scenariuszy, które są dostępne w języku angielskim i polskim, są 3. Jeden dotyczy szczepień. Jego tytuł to Szczepienia, jak uczy się układ odpornościowy. Drugi temat dostępny w języku, grupa scenariuszy dostępna w języku polskim znajduje się pod hasłem Planeta wirusów, a trzeci różne oblicza bakterii. Każdy z tych scenariuszy to nie jest tak naprawdę zaplanowany na jedną lekcję, ale na więcej lekcji. Jest to opcja, jeżeli Państwo chcieliby zrealizować całość, no to jest to opcja taka
maksymalna i niewątpliwie zawierająca dużo czasu, dlatego że każdy z tego, co tu nazywam scenariuszem, obejmuje nawet do 7 godzin lekcyjnych. Natomiast oczywiście wiemy, że każdy nauczyciel jest artystą w swoim zawodzie, także wybiera. Państwo jesteście zachęceni, żeby sobie wybrać to, co Państwu najbardziej pasuje, te aktywności, które Wam pasują z tych prezentowanych scenariuszach. Natomiast zachęcamy, żeby została ta idea inquiry, czyli jeżeli to ma być inquiry, to żeby była ta strategia problemowa, żeby pojawiły się tam elementy modelowania, argumentowania i żeby uczniowie, bardzo zachęcamy do tego, wykonali projekty uczniowskie. Dlatego, że wykonując taki projekt, przechodzą przez różne etapy myślenia naukowego i wtedy faktycznie mają uczniowie dostęp do takiego postępowania zgodnego z ideą nauki. W projekcie PAWSE mamy takie 3 główne filary. Pierwszy filar dotyczy właśnie narzędzi z zakresu Science Education i tu mówimy o nauczaniu projektowym, o argumentowaniu, modelowaniu. Drugi filar dotyczy idei otwartej szkoły, czyli open schoolingu. Tu zachęcamy Państwa do organizowania na przykład takich wydarzeń otwartych w szkole, wydarzeń, podczas których zaprosicie Państwo do szkoły społeczność lokalną, rodziców, wydarzeń, podczas których uczniowie będą mogli zaprezentować wyniki swoich projektów. Będzie też okazja na przykład do zaproszenia społeczności lokalnej, jakichś lokalnych przedsiębiorstw, firm, których działalność jest związana na przykład ze zdrowiem publicznym i również porozmawiania o na przykład pracy czy o ścieżkach kariery, które są możliwe do realizacji w takich firmach. Natomiast trzeci filar projektu dotyczy zagadnień zdrowia w myśl idei One Health, czyli zakłada, że realizacja wielu tych tematów będzie związana właśnie ze zdrowiem publicznym, że będziemy promować ideę zdrowia publicznego i współpracować w ramach tu różnych specjalności i specjalistów z różnych dziedzin w celu osiągnięcia zadowalającego poziomu zdrowia. Zatem szkoła i osoby pracujące w szkole są sercem tak naprawdę tego projektu. Zakładamy, że oprócz realizacji scenariuszy Państwo, którzy będą chcieli wziąć udział w projekcie lub pochylić się nad nim, zobaczyć, co oferuje, przyjrzą się scenariuszom, ale też, że zachęcimy Państwa do powrotu do idei realizacji projektów badawczych, że zachęcimy też do idei otwartej szkoły i do tego, żeby rodziców włączać do edukacji w taki sposób bardzo edukacyjny, tak? Żeby rodzic też był obecny w szkole nie tylko podczas wywiadówek czy kontaktów w sprawach indywidualnych, ale w celach edukacyjnych, bo bardzo często mamy rodziców, którzy właśnie w pracy jakoś są związani, są specjalistami z jakichś zagadnień związanych ze zdrowiem i wtedy dobrze jest, zachęcam do tego, żeby wykorzystać takie sytuacje i zapraszać takich rodziców do działań edukacyjnych. Zatem dlaczego nauczanie projektowe ma znaczenie? Dlatego, że ono promuje nie tylko rozwój myślenia naukowego, ale też rozwój myślenia krytycznego. Do tego, jeśli uczniowie sami wybiorą temat projektu, no to ich motywacja nawet nie jest zewnętrzna, tylko wewnętrzna. Do tego uczestniczą w realizacji rzeczywistych problemów, które bardzo często wywodzą się z życia codziennego, realizują je w autentycznych sytuacjach, co zawsze przyczynia się do realizacji takiej, która umożliwia dobre wprowadzenie idei problem-based learning. Natomiast idea otwartej szkoły to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, dlatego że
dobrze realizowana idea otwartej szkoły jest oparta o celową współpracę między szkołami i szerszymi społecznościami. W skład takich społeczności mogą wchodzić rodzice, pracownicy firm znajdujących się w pobliżu, a które się zajmują zagadnieniami, które są poruszane w szkołach, pracownicy uniwersytetów, instytucji naukowych lub nawet organizacji pozarządowych. I taka współpraca zawsze funkcjonuje najlepiej, gdy jest zaplanowana, gdy ma określony cel, gdy odpowiada osobistym interesom osób zaangażowanych i opiera się na programie nauczania. A jaki jest program nauczania, to najlepiej wiedzą oczywiście nauczyciele. Zatem powracamy do serca, jakim jest szkoła i nauczyciel, i to Państwo jako nauczyciele decydują o tym, czy chcecie zaprosić, czy chcecie współpracować z daną instytucją, organizacją, do czego zachęcamy, bo wiadomo, że wiedzy przybywa w obecnych czasach w tempie naprawdę zastraszającym czasami i trudno być ekspertem od wszystkiego. Natomiast tu osoby wyspecjalizowane na pewno mają zasób wiedzy, który zawsze może nam się przydać do ubogacenia treści, do realizacji programu i podstawy programowej w sposób, który też będzie dla uczniów z życia wzięty. Także idea otwartej szkoły właśnie promuje partnerstwo takie z rodzinami, ze społecznościami lokalnymi w celu właśnie zaangażowania ich w procesy edukacyjne. I cechy takich otwartych szkół obejmują współpracę z dostawcami edukacji pozaformalnej i nieformalnej, przedsiębiorstwami, rodzicami, społecznościami, działanie jako rzecznicy dobrostanu takiej społeczności, wprowadzenie rzeczywistych projektów do klasy, zaangażowanie rodziców bezpośrednio w naukę ich dzieci i uwzględnianie różnic i tworzenie ofert czy też szans na integrację. Te stopnie uczestnictwa mogą być różne, bo można się ograniczyć do takich zagadnień, gdzie właściwie te instytucje, te partnerzy są przydzieleni do jakichś konkretnych zadań, są poinformowani, czego się od nich oczekuje i proszeni o dostarczenie pewnej drobnej usługi edukacyjnej. Może być to udział, ten stopień uczestnictwa, który zakłada branie udziału w konsultacjach czy przekazywaniu informacji na dany temat. Może być to też stopień uczestnictwa inicjowany przez nauczycieli i dzielony z interesariuszami. Tak? Może być to z kolei jeszcze większe zaangażowanie społeczności lokalnej, kiedy inicjatywa społeczności lokalnej spotyka się z zainteresowaniami w szkoły i wspólnie organizujecie Państwo jakieś festyny czy jakieś działania na rzecz promocji na przykład zdrowia publicznego, albo mogą być to łączne inicjatywy, kiedy tak naprawdę jest wspólnie jakiś problem się pojawia i szkoła, i społeczność lokalna, i może jakieś firmy spotykają się z zagadnieniem, które warto rozwiązać, które jest związane ze zdrowiem publicznym i wspólnie Państwo realizujecie takie zadania. Takie 4 cechy zajęć, które wprowadzają ideę otwartej szkoły, to na pewno jest to, że te zajęcia są umiejscowione, przenikające, kierowane pasją i celowe. I co to znaczy, że są umiejscowione? Że umiejscowione są w świecie, który jest dla ucznia bliski, czyli świecie, który on rozpoznaje, zna i który jest mu bliski, tak? Który jest mu znajomy. Przenikające to znaczy, że aktywności realizowane w ramach takich zajęć otwartej szkoły, że aktywności umożliwiają uczniowi kontynuowanie nauki poza klasą, że ta nauka nie dzieje się tylko w środowisku szkolnym, ale też w środowisku pozaszkolnym. Są celowe, czyli zorientowane na cel, aktywność jest autentyczna, angażuje uczniów w działania, które mają charakter praktyczny,
ale też intelektualny i wspiera takie poczucie sprawczości. No i kierowane pasją, to już właściwie też o tym powiedziałam, że jeżeli uczniowie sami wybiorą tematy projektów, jeżeli będą chcieli znaleźć odpowiedź na jakieś zagadnienie problemowe, wtedy i motywacja jest większa, i ich zaangażowanie wzrasta, także życzę wszystkim Państwu owocnych pomysłów i zaangażowania dużego uczniów w realizację projektów.